Regeneracja bębna do Minolty Beast-Hub C224 jest bardzo prosta, ale można zapomnieć o kilku podstawowych rzeczach. Gdzie znajduje się listwa czyszcząca, co jest w okolicy bębna, gdzie jest elektroda i dlaczego pod listwą czyszczącą powinny być 3 podkładki. Wyjmij moduł bębna z kserokopiarki i połóż go na czystej, płaskiej powierzchni. Pamiętaj, że powierzchnia bębna jest światłoczuła, nie możesz jej naświetlić, nie możesz jej dotykać gołymi rękoma. Ja używam rękawiczek, ale pamiętaj, że jest to tylko film szkoleniowy. Zdejmij białą końcówkę z szczyszczki elektrody. Dlatego to robimy, bo później musimy wyjąć elektrodę. Odkręć koło napędowe, pamiętaj, że to koło ma tak zwany lewy gwint. Wykręć 3 śruby zabezpieczające z tylnej części modułu obrazowania. Zapamiętaj, jak zainstalowany był tylny pozycjoner bębna i ściągnij tylną obudowę. Właściwie już teraz możesz wyjąć bęben światłoczuły. Pamiętaj, że z lewej strony również jest jeden pozycjoner bębna. Zapamiętaj jego układ. Nowy bęben światłoczuły dostarczany jest bez metalowego szaftu, czyli osi. Zdemontuj zapinkę, kołek poprzeczny i zachowaj metalowy szaft. To jest nowy bęben, ale zapewne na Twoim będą kreski i kropki. Wykręć 2 małe śrubki zabezpieczające i zdemontuj osłonkę elektrody. Jeżeli połamiesz osłonkę elektrody, co w sumie czasem się zdarza, możesz użyć później plastra lub izolacji, żeby ją ponownie przykleić. Upewnij się, że element czyszczący elektrody jest wsunięty do końca w prawo. Podważ elektrodę z lewej strony i wyjmij ją. Jeżeli chodzi o elektrodę, to masz 3 możliwości. Możesz ją umyć, wyczyścić, możesz wymienić siatkę i element ładujący, albo możesz wymienić całą elektrodę, co jest najprostsze i najskuteczniejsze. No i w końcu wymieniamy listwę czyszczącą bęben. Wykręć 3 śruby zabezpieczające i zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie, pod listwą czyszczącą powinny być 3 podkładki w tych miejscach, gdzie są śruby. Te podkładki mogą być różnej grubości, więc warto sobie zaznaczyć 1, 2, 3 i zainstalować podkładki w tym samym miejscu. Tu nie ma podkładek. Dlaczego? Nie wiem. Jeżeli pod listwą czyszczącą nie zainstalujesz 3 podkładek, bęben może być zabrudzony i możesz mieć problemy z obrazem. Ale jeżeli masz inne doświadczenia na ten temat, napisz mi o tym koniecznie w komentarzu. Jeżeli nie masz talku technicznego przeznaczonego dla serwisów, możesz użyć toneru. Pobróć tonerem gumową część listwy czyszczącej. Chodzi o to, żeby listwa miała poślizg w kontakcie guma kontra metal. Myślę, że skręcenie tego modułu nie wymaga już większego komentarza, może jeszcze powiem z 2-3 zdania później. W każdym razie skręcamy.
Chip bębna może być zainstalowany na klej, tak jak w przypadku tego chińskiego bębna, albo oryginalnie może być przykręcony małą śrubką, więc wykręć śrubę albo wyrwij chip i zainstaluj nowy. Do nowego bębna wsuń metalową oś i załóż zapinkę zabezpieczającą. Po zainstalowaniu nowych części Twój moduł znowu nadaje się do pracy w kserokopiarce. Oczywiście pamiętamy o zainstalowaniu końcówki czyścika elektrody, czy jak to się tam nazywa. W związku z tym, że często pytacie mnie, jakich środków czystości i narzędzi używam, to tak naprawdę wśród moich zasobów najfajniejsze są bezpyłowe chusteczki, które teraz widać po prawej stronie, i alkohol, który jest rewelacyjny do czyszczenia Isoclean, który widzicie po lewej stronie. Podstawowy śrubokręt Phillips 2, oczywiście Wery. Dużym plusem tego śrubokręta jest fakt, że jest po prostu prosty. No i oczywiście ma laserowo nacinaną końcówkę. Do czyszczenia zębatek, narzędzi i różnych brudnych elementów używam takiej czyszczki ultradźwiękowej. Link do niej puszczę Wam pod filmem. A tak wygląda mój podstawowy skład, czyli narzędzia, które są najbardziej wysłużone i najczęściej ze mną jeżdżą. Pozdrawiam.